Cześć, z tej strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji, a ten materiał powstał przy współpracy z firmą Kontakt Simon. Dziś pokażę Wam, jak zamontować sterownik Simon Go. Żeby dowiedzieć się więcej o tej serii i o sprzętu sterowanej na odległość, wejdź na www.kontakt-simon.pl. Dzięki temu sterownikowi możesz sterować oświetleniem klasycznie, głosowo lub przez darmową aplikację. W aplikacji możesz ustawić włączanie na czas lub stworzyć własne harmonogramy. Sterownik ten zasilany jest napięciem 230 V. A teraz pokażę Wam, jak podłączyć ten sterownik. Taki sterownik elektroniczny stosujemy w miejscu, gdzie mamy do załączenia jeden obwód elektryczny, czyli na przykład zamiast zwykłego łącznika pojedynczego, jednobiegunowego. Teraz pokażę, jak taki łącznik podłączyć. Do naszej puszki łączeniowej przychodzi przewód zasilający 230 V oraz przewód idący na lampę. W łączniku tym mamy 4 zaciski. IN, tu podłączamy dodatkowy przycisk, aby łącznik mógł działać jako łącznik schodowy. Zacisk oznaczeniem N, tu podłączamy niebieski przewód, czyli neutralny. L, przewód fazowy, zasilający nas cały łącznik oraz zacisk o znaczeniu 1, tu podłączamy natomiast przewód zasilający nasz obwód elektryczny, czyli w naszym wypadku będzie to lampa. Aby prawidłowo włączyć nasze urządzenie, najpierw za pomocą złączek muszę połączyć przewód ochronny ze sobą. Łączę więc najpierw przewód ochronny, ten żółto-zielony, z przewodem ochronnym żółto-zielony. Te przewody nie będą już więcej wykorzystane, więc mogę je schować na dole puszki. W związku z tym, że łącznik potrzebuje też mieć podłączony przewód neutralny, przewody te również łączę za pomocą złączki, czyli przewód idący z rozdzielnicy łączę z przewodem idącym na lampę oraz pod złączkę tą podłączam dodatkowy przewód, który podłączę pod złącze N w naszym łączniku. Przewód ten ma około 8-9 cm, skracam go na taką długość, ściągam izolację. W ten sposób mam przygotowane pozostałe przewody do podłączenia pod nasz łącznik. Przewód neutralny podłączam pod zacisk N. Przewód zasilający, tu gdzie się znajduje 230 V, podłączam pod zacisk L. Natomiast pod zacisk z oznaczeniem 1 podłączam przewód fazowy idący na lampę. W tym momencie łącznik jest już gotowy do działania. Wystarczy go zainstalować w naszej puszce. Pozostały zacisk IN1 służy do podłączenia dodatkowego przycisku, np. takiego z serii Simon 55, dzięki któremu możemy załączać oświetlenie w systemie schodowym. Takich łączników możemy podłączyć dowolną ilość. Wystarczy podłączyć ten łącznik równolegle pomiędzy zaciskiem fazowym a złączem IN. Aby zamontować łącznik, układam przewody w puszce, następnie montuję nasz łącznik elektroniczny, przewody podginam pod tył łącznika i montuję za pomocą śrubek. Należy go oczywiście wypoziomować przed dokładnym dokręceniem, zwracając uwagę, aby podczas poziomowania poziomnicy nie oprzeć na tym wypustku, tylko na tym specjalnym przełamaniu, które znajduje się na mostku. Po wypoziomowaniu dokręcamy ponownie nasz łącznik już na stałe, zakładamy ramkę, zakładamy klawisze, możemy załączyć zasilanie i sprawdzić, czy działa nasz łącznik. Gdy na sterownik podamy napięcie, jest on od razu już gotowy do użycia, jednak żeby sterować nim zdalnie, musisz wejść na sklep Play lub App Store i ściągnąć aplikację o nazwie VBox. Następnie należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować. A jak to zrobić? Znajdziesz to już w innym naszym materiale. Jeżeli materiał Ci przyniósł jakąś wartość, to zachęcam Cię do dania łapki w górę oraz do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, jak również zapraszam Cię na kolejne nasze wideo. Cześć!